Odradzam Wam totalnie wypożyczenie samochodów. Woda, taka zgrzewka wody kosztuje 7 euro. Moi ludzie z Polski, to moi ludzie z Grecji. Watch me get this paper, all about the Benjamin, sediment, dropping in the pavement. Now you see me, then you never will. Yeah, dip up out the place for get it to my partner then before we finish. Cześć, witam się z Wami serdecznie z pięknej wyspy Zakynthos. Chciałem trochę inaczej zacząć dzisiejszego vloga, ale po prostu ten absurd po prostu mnie rozwala. Tam jest lotnisko, musiałem przejść taki kawał tutaj w tą stronę. Gdzieś po ulicy, po skrzyżowaniach idę, a tam w oddali dopiero gdzieś tam widać tą moją wypożyczalnię. Nikt nie odbiera, nie ma żadnego kontaktu. To jest jeśli chodzi o jeden samochód, ale przynajmniej wiem, gdzie jest biuro i tam podążam. Patrzcie, idę tutaj wzdłuż ulicy, samochody jeżdżą. Natomiast absurd jest, że nie ma żadnego człowieka na miejscu, ani nie ma samochodu na parkingu, tak jak jest na innych lotniskach, tylko trzeba gdzieś jakimiś ulicami, miasteczkami iść do wypożyczalni samochodów. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że mamy drugi samochód wynajęty, który generalnie nawet swojej siedziby nie ma tutaj na miejscu. Jest umówiony ten meet and greet, czyli czekamy na człowieka, przyjeżdża. On już powinien być, jak samolot wylądował, i czekać na nas, żeby z tym samochodem pojechać, nas zawieźć, po ten samochód. Natomiast człowieka nie ma, nikt nie odbiera telefonu, więc zapowiada się całkiem ciekawie. No i nic, na razie idę jeden samochód załatwiać, potem idę po drugi. Dzień dobry kochani, witam się z Wami następnego dnia. Tak jak widzicie, jestem na pięknej wyspie, której pierwszym władcą był niejaki Zakynthos, który był synem króla Troi. Od tego jego imienia wzięła się nazwa tej wyspy. Jest to trzecia największa wyspa tutaj Grecji po Kefalonii i po Korfu. Piękna. Ale co Wam chciałem powiedzieć? Wczoraj zaczął się dzień tak jak się zaczął. Słyszeliście? Miałem trochę problemy tutaj z wypożyczalnią. Nawet nie tą moją, bo ta Record Go była całkiem w porządku. Trochę trzeba było tam przejść, ale o tym nie wiedziałem. Nie wiedziałem za bardzo, gdzie jest ta wypożyczalnia, bo miała być na lotnisku centralnie. Na lotnisku nie była, była na zewnątrz i kawałek trzeba było dojść, ale to nie jest problem. Natomiast problem jest z tą drugą wypożyczalnią, Alma. Odradzam Wam totalnie wypożyczenie samochodów w tej wypożyczalni, dlatego że na tą chwilę załatwiła nas w ten sposób, że dostaliśmy samochód, który miał być samochodem nowym. Jakieś tam pieniądze zostały zapłacone za to, żeby był w jakimś dobrym stanie, a dostaliśmy takiego rzęcha, który w 4 osoby pod górkę nie jest w stanie podjechać. Zderzak mu rysuje po asfalcie, a z tyłu znowuż odpada ten zderzak i za chwilę pewnie zostawimy go gdzieś na trasie, po drodze go zgubimy. Umówiłem się z gościem, że dzisiaj ma o 9:30 przyjechać po ten samochód i go nam wymienić zgodnie z umową. Nie wiem, zobaczymy, na ile będzie ten człowiek uczciwy, bo na tą chwilę, patrząc po nim i patrząc po tym, jak on załatwia sprawy, bo zapomniałem Wam dodać tylko to jeszcze, że miał być 21:30, 21:20 czekać na nas na lotnisku, bo to był, tak jak Wam mówiłem wcześniej, to był ten meet and greet, czyli on czeka na nas, my przyjeżdżamy, jedziemy gdzieś tam na parking. Tak z reguły się odbywało, jak wcześniej wypożyczałem samochody. Jechaliśmy na parking, tam podpisywaliśmy umowę, było biuro, było wszystko. Tutaj nie ma biura, nie ma nic, przyjeżdża gościu jakiś taki wyrwany gdzieś z knajpy z czytnikiem do kart, wziął, skasował kaucję 800 euro, dopłaciliśmy jeszcze do tej umowy, tak jak było właśnie wcześniej według umowy, dopłaciliśmy pieniądze za wypożyczenie tego samochodu, no i
wiecie, przyjechał, zakręcił, pomijając to, że, pomijając to, że miał być cały bak, oczywiście całego baku nie było, była połowa, a on w ogóle centralnie wciska nam, że jest 3/4 baku i że jest wszystko ok i że tyle mniej więcej mamy oddać. No to zapraszam go do samochodu, pokazuję mu, stary, jest pół baku i tyle, w razie czego będziemy oddawać, a nie cały czy 3/4 baku. Ale pomijając to, my tego samochodu nie chcemy, chcemy go wymienić jak najszybciej, bo boimy się, że po prostu gdzieś po drodze nam stanie i tyle będzie z wycieczki. Stracimy więcej czasu na załatwianie formalności związanych z tym, żeby go scholować i stracimy cały dzień, a czas mamy ograniczony, bo będziemy tutaj, przypuszczam, jakiś tydzień, więc każdą chwilę trzeba celebrować. Natomiast powiem Wam, że jest tak gorąco, nie wiem, jest 8 rano w tej chwili, a jest pewnie ze 30 stopni. My przyjechaliśmy wczoraj wieczorem, to było 27 stopni. Boję się, że może być dosyć ciężko, jeśli chodzi tutaj o zwiedzanie w jakichś miarę komfortowych warunkach, bo wczoraj jak rozmawiałem z gościem, który wynajmuje nam tutaj te apartamenty, no to powiedział, że było ponad 43 stopnie wczoraj, więc tak średnio komfortowo. Natomiast co jest plusem? Mamy bardzo fajne mieszkania. Pokażę Wam te apartamenty, jak wyglądają. Jesteśmy nad fajną tutaj zatoką. Zobaczcie z tyłu. Są łódki, tutaj możliwość wypożyczenia. Zresztą nawet nasz właściciel jest, powiem Wam, ten właściciel tych mieszkań jest właścicielem tutaj 2 wypożyczalni motorówek. Jesteśmy dogadani w razie czego, więc będę mógł w jakichś fajnych, myślę, że rozsądnych pieniądzach wynająć łódkę. Jak ją wynajmę, pokażę Wam, zobaczycie, jak wygląda ta łódka. Co ciekawe, jest ona z taką opcją prowadzenia bez patentu, czyli nie musicie mieć żadnego prawa jazdy na nią, bo ona ma 40-konny silnik, więc wsiadacie, płyniecie, tam jest na 7 czy 8 osób. To jest chyba nieco ponad 100 euro czy 120 za cały dzień. Ale nie będę Wam więcej opowiadał, bo najpierw muszę ją wypożyczyć i potem podzielę się z Wami wrażeniami odnośnie wyprawy i wypożyczenia łódki tutaj na wyspie Zakynthos. Tak wygląda tutaj ta zatoka. Tutaj są w oddali knajpy. My wczoraj byliśmy tutaj w tej knajpie, Taverna Kerry się nazywa. Jeszcze dokładnie sprawdzę, ale chyba tak, Taverna Kerry. Powiem Wam, że genialne jedzenie, mniej więcej za 10-12 euro potrawy, jakie tylko chcecie, greckie, jakieś pasty, jakieś pizze, no tego typu rzeczy i powiem Wam, że porcje takie, że masakra. Jako ciekawostkę Wam powiem, że tutaj wyspa, na której jestem, a szczególnie ta część, w której mieszkam, czyli taka południowo-wschodnia część, jest miejscem, które upodobały sobie żółwie kareta do wylęgiwania swoich jaj. Głównie te jaja składają na plaży Kalamaki i na plaży bodajże Laganas. Tak, to są dwa takie miejsca, które nie zdziwcie się, jak wejdziecie i zobaczycie takie ogrodzone miejsca i nie wolno tam wchodzić, nie wolno tutaj wchodzić za te barierki, dlatego że są to barierki ogrodzone przez aktywistów i tam właśnie pod piachem leżą żółwie jaja i czekają na wylęgnięcie się. O, powiem Wam, że przepięknie tu jest. Nie spodziewałem się, że już od samego rana będę miał tak piękne widoki, a te widoki mam właśnie dlatego, że poszedłem do sklepu tutaj spożywczego po zakupy, dosłownie 5 minut drogi tutaj od kwatery mam tak piękne miejsce. Z takich ciekawostek, jeśli chodzi o Zakynthos, powiem Wam, że tu urodził się gość, który stworzył hymn grecki składający się ze 158 zwrotek i jest to hymn, który został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdłuższy hymn na świecie. Oczywiście Grecy tylko używają 2 pierwszych zwrotek w hymnie. Powiem Wam, że raczej ciężko było słuchać 158 zwrotek hymnu, bo myślę, że najbardziej zakochany w swoim kraju Grek by tego nie wytrzymał. O, ale tu jest pięknie, powiem Wam, że kosmos.
a tutaj na tą wyspę, jak wezmę motorówkę, to chcę właśnie na tą wyspę popłynąć. To jest wyspa Żółwi. Ona w ogóle fajnie wygląda, bo ona jest, jak z góry patrzycie, zresztą jak będę na tej wyspie, to puszczę drona, jak z góry patrzycie, to ona jest w kształcie żółwia i w ogóle jest to jedno właśnie z takich popularniejszych miejsc lęgowych żółwi, kareta, więc też może uda się gdzieś te żółwie w wodzie, czy może na lądzie zobaczyć. Ale to wszystko jeszcze przed nami. Na razie lecę na śniadanie. Żegnam się z Wami na tą chwilę i czas zwiedzania wyspy dopiero nadchodzi. Po śniadaniu ruszamy i zobaczymy, co uda się dzisiaj zwiedzić. Do zobaczenia wkrótce. O, to jest miejsce, w którym się zatrzymałem na Zakętosie. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Właściciel super gość i naprawdę powiem Wam, że polecam Wam. Tu z tyłu na ogrodzie, zresztą później Wam pokażę, tu z tyłu na ogrodzie jest takie przejście i mostkiem jest około 100 metrów do plaży. Zobaczcie, tu jest moja fura. Miałem mieć jakiegoś Opla Corsę czy jakiegoś tego typu podobny samochód, a mam nowiuteńką Toyotę. 2000 km ma przejechane, więc powiem Wam, naprawdę super. O, a tutaj szwagra sprzęt. Też miał mieć nowy samochód. A zobaczcie tutaj, o, wszystko odchodzi. Powiem Wam, że no tragedia. Ten samochód jest tragedia, on w ogóle ledwo jeździ. Ledwo jeździ i tak jak Wam mówiłem, odradzam Wam tą wypożyczalnię Alma Car Rental. Zobaczymy jeszcze, jak to się skończy. Czekam na tego człowieka, 9:30 ma przyjechać, wymienić ten samochód na nowy. Ale czy tak będzie? Patrząc po jego zachowaniu wczoraj i po nim, mam nadzieję, że będę się mylił i facet załatwi sprawę tak jak trzeba. No bo inaczej będzie problem. No nic, biorę, słuchajcie, zakupy z samochodu. O, tu mam takie zakupy. Powiem Wam, że niektóre rzeczy są w dobrej cenie, niektóre są w takiej średniej. Woda, taka zgrzewka wody kosztuje 7 euro. Taka zgrzewka wody gazowanej, ta jest niegazowana, ta jest niegazowana, ta jest gazowana. Gazowana, ta mała kosztuje 2 euro z kawałkiem, a ta, tak jak mówiłem, 7 euro. Cały pakiet, cała zgrzewka. Co tu jeszcze jest? Powiem Wam tak, oliwki. Oliwki kosztują 2,60 taka paczka. Więc całkiem chyba spoko. Tu są takie fajne soczki dla dzieciaków po euro. I te Ice Tea chyba euro 50. I tutaj powiem Wam takie czekoladki. Te co u nas też są Alpro. Kosztują 3,86. Co tam jeszcze? Co tam jeszcze? Ja nakupiłem 3,68 takie brzoskwiniowe serki. No i tam pieczywo i takie jakieś tam pierdoły. Nie wiem dokładnie ile kosztowały, ale takie napoje gazowane chyba złoty 60, euro 60. To są takie ceny takie na już, które mogę Wam pokazać. No nic, uciekam w takim razie na śniadanie i widzimy się potem. Tak wygląda mieszkanie. Tu jest taki salon, tu jest sypialnia, nie będę wchodził, tam jeszcze moja córka śpi. Tu jest taka kuchnia. O, to są zakupy, które kupiłem, przyniosłem. I tu jest łazieneczka, naprawdę spoko, z pralką, ze wszystkim. Więc Villa Dionisos naprawdę Wam serdecznie polecam, bo i mieszkania są fajne i kontakt z właścicielem jest, powiedziałbym, nawet lepiej niż fajny, jest genialny. O, tu jest taras, tu są takie okienice z mojego balkonu. Stoliczek, tu jest no, drugi stoliczek. Bardzo fajny dziedziniec, zobaczcie, tu jest jakieś miejsce na ruszt, jakiś piec, grill i można sobie w fajnej atmosferze posiedzieć. Tu jest jakiś taki mini plac zabaw dla dzieciaków i powiem Wam, że tutaj tłumaczył, że za tą bramą jest jakiś mostek i tym mostkiem jest 100 metrów do plaży. Zaraz zobaczymy, co tu z drugiej strony ciekawego widać. Zobaczcie tutaj z tej drugiej perspektywy, doszedłem do bramy. Tu jest jakieś takie bajorko
Jakiś mostek. I tu podobno mamy dosłownie tą drogą jakieś 100 metrów do plaży. Tak na moje oko to jest chyba takie 100 metrów, powiem wam, greckie. Na moje oko to tu jest takie dobre 200. Ale zaraz zobaczymy. Powiem wam, że to miejsce, tą wyspę wybrałem nie robiąc wcześniej żadnego takiego researchu, więc dopiero później się dowiedziałem, że jest to jedno z popularniejszych miejsc, przede wszystkim wśród polskich turystów. No, samolot, powiem wam, był pełen ludzi. Obawiałem się, że tu będzie tak głośno, gwarno i że będę tylko się wkurzał. Jak będzie, to zobaczymy, bo na razie w tej mojej miejscowości jest naprawdę bardzo fajnie i cichutko. Natomiast z tego co wiem, w mieście Laganas, tam to jest podobno kocioł z balią, tam jest takie drugie Mielno, gdzie najbardziej jest to popularny punkt turystyczny chyba na wyspie, bo dyskoteki chyba nie mają końca, dzień i noc tam jest zabawa, a nie po to tu przyjechałem. Chcę zwiedzić wyspę, chcę poznać ją bliżej, chcę zobaczyć, co ma do zaoferowania z innej strony niż tylko, wiecie, zabawa i balety jakieś. Idę sobie tutaj wzdłuż tych domków. Fajne, takie klimatyczne, malutkie domki. Widzę, że jakaś tam flaga grecka powiewa. Tu mamy jakiś, chyba ten sam strumyk, który koło mojej chaty płynie, ale naprawdę jest pięknie. Zobaczcie, jaki klimacik. Zresztą tutaj jak jechałem, powiem wam, w nocy, to byłem oczarowany tą miejscowością. Wszędzie piękne kwiaty, piękne drzewa, piękne palmy. Zobaczcie, jak to wygląda. O, widzicie, tutaj sobie ta rzeczka płynie. To są tego typu domki. Powiem wam, że super. O, tu mamy gdzieś w oddali jakąś łajbę, która lata świetności ma za sobą. O, powiem wam, że już chyba jestem w tym miejscu, gdzie byłem dzisiaj na zakupach, w tej zatoczce. Chyba już dochodzę do tego punktu, bo jakoś tak znajomy teren mi się wydaje. O, widzicie? O, u kogoś na podwórku, przed podwórkiem stoi sobie taka łajba. O, a tam w oddali już widać port. I tam już jest ten parking, na którym tutaj zaczynałem swojego vloga. Tam w oddali widać tą wyspę Żółwi. O, tam jest jakaś jeszcze górka. Tam jest jeszcze jakaś górka, ale generalnie powiem wam, że raczej to nie jest tutaj teren górzysty jakoś bardzo mocno, bo z tego co wiem, to najwyższy szczyt tutaj, jeśli chodzi o wyspę Zakynthos, to jest góra, która ma 758 metrów. Na tą chwilę uważam, że wybrałem fajną miejscówkę jako lokalizację, jako taką bazę, wiecie, wypadową do zwiedzania całej wyspy, bo jest tu mega spokojnie, dużo natury, otaczają cię góry, tutaj nieduże, bo nieduże, ale robią klimat. Tutaj z jednej strony się otaczają góry, a z drugiej strony masz morze dookoła, jest pełno zieleni, jest naprawdę super i jest super cicho. To trzeba też zaznaczyć, że i w nocy, bo żeśmy bardzo późno przyjechali, wczoraj gdzieś po koło 12 i poszliśmy tutaj do tej tawerny coś zjeść i powiem wam, że było cichutko. Może, nie wiem, też jest kwestia tego, że jeszcze ten sezon się tak na dobre nie rozpoczął, chociaż powiem wam, że na lotnisku wczoraj było osób sporo, więc wydaje mi się, że sezon się rozpędza. Natomiast w samym miasteczku, w samym tym porcie w Kerry jest naprawdę, wczoraj było, nie jest, tylko było wczoraj spokojnie i bardzo cicho. O, patrzcie, piękne palmy mam tutaj z tyłu za ogródkiem. O, zaraz zobaczymy, widzę, że coś tutaj się pasie, jakiś taki mały kucyk. Zaraz zajrzymy, co tu jest grane. Tu podobno gdzieś były dwa koniki, ale na razie widzę jeden. Jest synek,
albo córka, a tam widzę w oddali bodajże matki. Zobaczcie, jak sobie je. Jak pieski u nas na podwórku, to u nich sobie koniki stoją. Cześć, konik. Cześć. Ugryziesz mnie? Cześć. Cześć, zobacz. Pogłaskałem go, ale wziął mnie głową do góry ubód, więc wydaje mi się, że nie chcę, żebym mu przeszkadzał w śniadaniu. O, czekajcie, bo tutaj pole jest zaminowane. O, jest i matka, patrz. Kurczę, patrzcie, na jakim sznurku. O kurde, jakie wlazłem te miny. O. Niestety wszystko było fajne, gdyby nie ten sznurek. Tu ma jakiś taki drut pod napięciem. No ale co zrobić, takie realia życia konia na Zakyntosie. Jest 11:30, mały update. Dopiero teraz przyjechał do nas samochód z wypożyczalni. Po 2 godzinach czekania miał być, tak jak Wam mówiłem, 9:30. Po kilku telefonach dopiero tutaj ich zorganizowałem i ktokolwiek przyjechał. Zaraz zobaczycie, na co nam wymienili. Jest może ciut lepszy modelowo, ale jego stan jest mocno zastanawiający i myślę, że trzeba go tutaj delikatnie ofilmować, bo powiem Wam, że no nie ma miejsca, w którym by nie było usterki na tym samochodzie. Zobaczcie tutaj z tyłu, o, taką Toyotkę mamy, już szwagier tutaj ogląda, a ja przyszedłem mu pomóc, żeby nagrać tutaj materiał, w razie czego, żeby się wypożyczalnia nie czepiała. O, widzicie? To już szwagier coś... Pokaż, szwagier, co tam lata? O, widzicie? Przód lata, tutaj powgniecane. Zobaczcie, co się dzieje. O, tu powgniatane, tam porwane, tu wybijane. No nic, zaraz obejrzymy go dokładnie, sfilmujemy, żeby nie było problemu, bo widzę, że z tą wypożyczalnią może być pod górkę, jak będziemy oddawać samochód. I'm on my grizzly, don't hit me, I'm busy. You not talking money, can't answer my phone. Spin the block, I'm looking dizzy. No one can outrizz me, your girl send me once and she gone. Man, my flow hit like a semi, I go dumb like Timmy. You know this the stuff I be on. Man, I've been getting the money, that bag just been calling, no reason. I'm back on my... Back in my zone again, back in my home again, back on my throne again, not letting go. Back on my own again, getting this dough again, man, I got so much more money to show. Powiem Wam, że leżaki, 2 leżaki i parasol kosztuje na plaży w Laganes 20 €, a jak weźmiecie sobie tutaj stolik w knajpie, który jest za darmo, musicie oczywiście tam coś zamówić, jakieś nawet piwo czy wodę, to macie gratis. A ile tu jest znowuż od wyjścia? To macie z tyłu wyjście, a do plaży macie 3 kroki. Myślę, że to jest fajniejsza nawet alternatywa, wygodniejsza i tańsza niż branie sobie zwykłych 2 leżaków i parasola. Tak jak widzicie, plaża w Laganes jest mocno zatłoczona, dosyć... O, czekajcie. I will check. Big boss. Yeah. You look very big boss. I want to talk to you. Okej. I słuchajcie, plaża, tak jak widzicie, jest zatłoczona, jest mocno oblegana przez turystów, mimo tego, że jeszcze nie ma sezonu. Natomiast w wodzie i na zewnątrz jest masa turystów. Już nie wspomnę, co się dzieje tam na mieście w Laganes. Bardzo, nie byłem co prawda w Tajlandii, ale tak jak widziałem na innych vlogach, innych vlogerów, to jest ta główna ulica w Laganes jest bardzo podobna do ulicy, którą możecie zobaczyć i odwiedzić na Phuket w Tajlandii. Taka mocno rozrywkowa i tak jak wcześniej czytałem w internecie, jest to jedno chyba z najbardziej atrakcyjnych turystycznie imprezowych miejsc w Zakyntosie. Natomiast gdy nastaje mrok, to całe życie tutaj imprezowe miasta i turystyczne skupia się w środku tutaj tego miasteczka. Plaże są opustoszałe, chyba są nawet częściowo zamknięte. Zamknięty jest nawet, słuchajcie, ruch lotniczy po godzinie 12 do rana.
nie latają żadne samoloty, dlatego że no, jest tutaj Zakynthos jest częścią Narodowego Parku i starają się chronić tutaj zwierzęta. Przede wszystkim wydaje mi się, że chodzi tutaj o żółwie i o to, że w sezonie turystycznym nakłada się też sezon tutaj lęgowy żółwi i Grecy tutaj z Zakynthos'a chcą jak najmniej ingerować i hałasować w życie tutaj natury, w życie żółwi. I'm on my Grizzy, don't hit me, I'm busy. You not talking money, can't answer my phone. Spin the block, ops looking dizzy. No one can outrisk me. Your girl send me once and she gone. Man, my flow hit like a semi. I go dumb like Timmy. You know this the stuff I be on. Man, I've been getting the money. That bag just been calling, no reason. I'm back on my back in my zone again, back in my home again, back on my throne again, not letting go. Back on my own again, getting this dough again. Man, I got so much more money to show. Niestety, moi drodzy, chciałem polatać trochę dronem, ale się nie udało, bo jest blokada tutaj, dlatego że tutaj tędy idzie centralnie linia, w której samoloty schodzą do lądowania i tak samo jest w drugą stronę, gdy startują, to też tą samą drogę pokonują i jest strefa zamknięta. Natomiast powiem Wam, że udało mi się na chwilę odblokować tą autoryzowaną strefę. Natomiast miałem tylko 80 sekund, żeby polecieć w tą i z powrotem, bo inaczej blokują mi drona i dron tu, gdzie stoi, tam jest zablokowany. Znaczy tam, gdzie doleci, te 80 sekund, wiecie, minie, tam się blokuje sygnał i ani w lewo, ani w prawo bateria się kończy i dron spada do wody. Najgorsze jest to, że dopiero będąc kilkadziesiąt metrów od brzegu, jak wystartowałem po kilkunastu sekundach z baru, dopiero zorientowałem się, że nie włączyłem nagrywania i niestety tylko ten krótki dolot z morza do tutaj tej restauracji, knajpy, tutaj, która znajduje się na plaży, w której jestem, zdążyłem nagrać. No i co? No i zablokowało mi sygnał, musiałem natychmiast lądować. Byłem pół metra od ziemi, jedyną opcją, którą mogłem wykorzystać w dronie, było lądowanie, więc tak jak mówię, dobrze, że nie byłem gdzieś daleko w głąb morza, bo straciłbym drona. Plaża taka, jak widzicie, jest taki ciemny piach, takie muszelki. No, woda jest taka średnio przejrzysta, ale jest bardzo płytka. Myślę, że to idealna plaża. Zobaczcie tam w oddali osoby, nie wiem na ile tutaj są, na 70, 80, może nawet 100 metrów są od plaży, a mają wodę do pasa, więc myślę, że jest to idealna, naprawdę idealna plaża dla rodzin z dziećmi, dla dzieci, ponieważ możemy tutaj puścić je w miarę beztrosko i w miarę beztrosko mogą zażywać kąpieli w morzu, a my możemy bezpiecznie i spokojnie tutaj obserwować je z leżaków, które znajdują się nieopodal. Leżaki są, nie wiem czy mówiłem, ale leżaki są bardzo drogie, bo kosztują 20 euro za 2 leżaki i za parasol. Więc tak mi się wydaje, że być może w tym roku ta cena poszła w górę, ale wydaje mi się, że jest to mimo wszystko drogo, bo dla rodziny 4-osobowej 40 euro za to, żeby wypożyczyć leżak, to chyba jest trochę przegięcie i warto poszukać jakiejś takiej plaży bardziej dzikiej, takiej, która, że tak powiem, nie obciąży nas wysokimi kosztami, będąc tutaj na miejscu na Zakyntosie. Ale oczywiście to jest każdego wybór. Jeżeli ktoś chce, kogoś stać, to wiadomo, kupi ten leżak i bez mrugnięcia okiem wyda te pieniądze. Natomiast inny, który liczy się z kasą, na pewno będzie szukał innej alternatywy. Been through a lot, you'd think by now I would've lost my spirit. For so long I couldn't find the music, but now I hear it. I've been tossed around and pulled apart, but it didn't break my self-loving heart. Look in the mirror, see my
royalty. Modern day royalty. Royalty. I'm royalty. Modern day royalty. Royalty. Let's go. Ale trafiłem na lekki wicherek. Zobaczcie, jak przepięknie wygląda ta flaga Grecji, która łopocze na wietrze. Zobaczcie, ale cudowny widok. O Jezu, muszę gdzieś stanąć, czekajcie. Ale pięknie. Niesamowite. Idę, zobaczę, tutaj chyba jest jakiś punkt widokowy, nie wiem. Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. Ale widoczek, zobaczcie, ja pierdzielę. Fajna restauracja i tutaj znajduje się, powiem Wam, taki taras widokowy, na który jak wejdziemy, zobaczymy te dwie ogromne skały. Mimo lęku wysokości wchodzę i pokazuję Wam, jak to wygląda. Są to największe atrakcje Kerry, wielka i mała Mizitra, które znajdują się właśnie tutaj na klifach Kerry. Zobaczcie, tutaj mamy tą restaurację. Tutaj na ten wstęp na tą atrakcję nie jest płatny, no ale wiadomo, musimy wejść do restauracji i przynajmniej tą butelkę wody za 2 euro kupić, żeby podziwiać te piękne widoki, piękną wodę, piękną naturę, którą możemy podziwiać, pijąc tą zwykłą wodę za 2 euro ze stolika na tych pięknych zboczach. I don't need that, got a mean stash. I just changed zip codes for the weekend. I don't need that, got a mean stash. I just changed zip codes. Look, can I call you back? I don't need that, got a mean stash. I am sick, little whip, need a Z-pack. I just changed zip codes for the weekend. Got me dripping like I'm pitching, make them relax. I am sick, little whip, need a Z-pack. Got me dripping like I'm pitching, make them relapse. Got me dripping like I'm pitching. Yeah. Got me dripping like I'm pitching. Make them relapse. Got me dripping like I'm pitching. Yeah. Got me dripping like I'm pitching. Can I call you back? Can I call you back? Can I call you back? Got me dripping like I'm pitching. Yeah. Got me dripping like I'm pitching. Make them relax. Got me dripping like I'm pitching. No i w tył zwrot, idziemy z powrotem i wychodzimy już z tej... Tutaj przyjść do Lighthouse, nie zatrzymujcie się w tej pierwszej kawiarni, bo to jest zwykła taka blaszana buda, która... No daj. To jest zwykła blaszana buda, która, słuchajcie, serwuje jakieś drinki i nie możecie tutaj wejść, nie możecie obejrzeć tych pięknych widoków, bo musicie kupić jakiegoś drinka z alkoholem. Tu co prawda też musicie coś kupić, no ale tutaj wystarczy, że wejdziecie i głupią wodę kupicie, a poza tym to jest dużo fajniejszy widok, dużo fajniejsza perspektywa i dużo fajniej to wygląda z tej perspektywy z tej tawerny Lighthouse, więc naprawdę polecam, bo warto. A tam wcześniej można zajechać sobie tutaj obejrzeć flagę, największą flagę na świecie Grecji. Royalty. Modern day royalty. Na sam koniec wylądowałem u siebie na plaży Kerry Beach. Tak jak widzicie, możecie porównać z plażą w Laganes i zobaczycie różnicę. Pierwsza różnica, jaką widzę, pomijając to, że widzę spaloną gębę całkiem
mocno i to też siedziałem w cieniu. Nie wiem dlaczego ja się tak zjarałem. O, stoję sobie teraz w wodzie i powiem Wam, że kolejną różnicą, którą zauważyłem, jest to, że jest dużo zimniejsza woda w Kerry niż w miejscowości, w której dzisiaj plażowałem. Tam powiem Wam, że nigdy w życiu nie widziałem tak ciepłej, gorącej i słonej wody, jaką doświadczyłem będąc dzisiaj na plaży. Tam powiem Wam, że kolejny raz się utwierdzam w tym, że bardzo fajnie wybrałem. Przepiękne miejsce, bardzo ciche. Kolejny dzień tutaj potwierdził sytuację, którą zastałem dzień wcześniej, czyli potwierdził to, że jest tu cisza i spokój i naprawdę nie ma zbyt dużej ilości turystów, więc bardzo na plus. Wylądowaliśmy w greckim barze, słuchajcie, z Aleksem. Alex is my friend. And here, what's your name, my friend? Tasso. Tasso is also my friend. Ah, Nasa. I know this guy. Yeah. My friend drink Yama. Yeah. He has the power. Yeah. He's my friend. Who gonna stop me? There's nobody. Who gonna top me? There's nobody.